Arkanga, beyond crypto. Dzisiaj jest wtorek, 13 lutego 2024 roku. Imieniny obchodzą Bengina, Eulogiusz, Eustochia, Humbelina, Jordana, Julian, Kastor i Toligniew. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 7 stopni, małe zachmurzenie, w Gdańsku częściowo pochmurnie 8 stopni Celsjusza. Cena KNG na teraz to $2,36. Cena Bitcoina to ponad 50. 50 100 dolarów. Obecny numer bloku to 830 256, do halvingu pozostało więc 9744 bloki, czyli około 63 dni i 1 godziny. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dzisiaj Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 188 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie proszę nam znać, jak słychać, jak nas widać, bez tego sobie nie poradzimy. No i pytanie do Ciebie, Łukasz, tradycyjnie. Co mówi chemik do chemika podczas gry w karty? Nie wiem. Potasuj. No. Okej. Także suchar za nami. No i co tu się dzieje, Łukasz? Co tu się dzieje? Już jesteśmy 50 000. Czekaliśmy. 50 000 to Jak dopiero to dalej? początek. Co nie? dalej? Właśnie. To dopiero początek. Faktycznie mamy całkiem niezłe wzrosty. No, to jest coś, o czym mówiliśmy, że musi nastąpić. Jeżeli popyt jest na Bitcoina przez same ETF-y 12-krotnie większy niż siegodzienna podaż, tam 12,5 razy, no to nie ma mowy. Tutaj rynek, niewidzialna ręka rynku musi zadziałać, no i cena musi pójść do góry. Tutaj nie ma opcji. Może tak powiem krótko na temat tego, co nasi spece od szklanej kuli mówią. Wróżbici i inni tacy. No, muszę powiedzieć, że zaglądałem wczoraj do analiz, przygotowywałem się na dzisiejszy kwadrans. Niestety wieczorem, jak się kładłem spać, to te analizy były już, no, że tak powiem, nieaktualne, więc sprawdziłem jeszcze raz, no i się okazało, że niektórzy zdążyli zaktualizować. No i faktycznie wszyscy są, może nie w szoku, bo muszę powiedzieć, że faktycznie to chyba jest to, czego się spodziewaliśmy. Tutaj nie ma opcji. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, co się w ogóle dzieje, ale generalnie jest mowa, że przebicie na stałe tych 50 000 to jest otwarcie drogi do 60 i nie ma co tutaj, nie jest to ryzykowne, żeby powiedzieć, że bardzo możliwe, że za tydzień, 2 albo 3 będziemy mieli taki poziom. Bardzo dobre wskaźniki na rynku, ETF-y zachowują się bardzo, bardzo dobrze, no ale sami wróżbici mówią tak, jeżeli utrzymamy się ponad 50, no to 52 to będzie taka następna linia oporu, a potem już 60. Natomiast jeżeli spadniemy poniżej 50 000, czyli że to będzie tylko takie chwilowe wybicie, to w tym momencie nawet 47, nawet 47. No, taka dolna granica w tej chwili tego oporu to jest 44 700. No, zobaczymy. Na razie siła jest całkiem mocna zakupowa, więc możemy się spodziewać raczej tego pozytywnego scenariusza. Z Ethereum podobnie mamy wybicie, chociaż nie takie mocne, nie takie gwałtowne. Jest kilka newsów, o których pewnie będziemy mówili, które się pojawiły na rynku w związku z Ethereum, no ale nasi specy od analizy technicznej pokazują, że faktycznie cena Ethereum, i tutaj teraz podać aktualną 2656, a
tutaj ta analiza, czyli te kilka analiz, które miałem, to mówiły o przebiciu 2650, no to już nastąpiło, więc można powiedzieć, że trochę nieaktualne, ale 2717, taka cena się pojawiła w kilku momentach. Centów nie podali, więc zakładam, że nie są istotne. No i tutaj raczej też byczo wszyscy nastawieni. Mało kto mówi o jakichś potencjalnych, istotnych korektach. No tych fantastów, co mówią, że będzie po 20, na przykład Bitcoin 20 000 czy 30, czy Ether za $1000, no to już nie ma. Już ich nie ma, poszli. Więc 2700 przybicie to jest istotny sygnał, że idziemy dalej. 2400 spadnięcie poniżej wskazywany jest jako taki poziom, który może oznaczać, że jednak się nie udało i będziemy spadali do 2100. Chociaż podkreślam, większość analityków, których przeglądałem, mówią, że raczej nie, że zdecydowanie są po stronie tej pozytywnej. No tutaj mamy takie okrągłe kwoty, w sumie w złotówkach nawet się pojawiły. No bo 200 000, nie? Tam Ethereum dycha 10 000, a Bitcoin 200 000 złotych. No to teraz, Łukasz, mieliśmy tutaj ostatni odcinek No Comment, nie każdy może oglądał. Zachęcamy, no ale to może przybliżysz nam to, co się pojawiło, bo ogólnie znamy datę ATH. Znamy, oczywiście. Podaliśmy daty ATH. Nasz naczelny guru od Excela i tabelek, czyli Sławek, którego gorąco pozdrawiamy, wyliczył te daty. Wszystkie możecie te daty znaleźć w naszym arkuszu, który jest dostępny publicznie. Oczywiście traktujemy to trochę, pamiętajcie, trochę jako pewną zabawę. To nie jest porada inwestycyjna i nie radzę nikomu tylko bazując na tym arkuszu, żeby inwestował, ale faktycznie pewna korelacja wyszła i tutaj ciężko mówić o tym, że to jest przypadkowe. Faktycznie te daty dosyć dobrze się układają. Nie pamiętam teraz dokładnych tych dat, ale tam były dwie dosyć blisko siebie daty ATH w zależności od sposobu liczenia i potem też kolejna ewentualna data minimum, które będzie. No, wszystko wskazuje na to, że faktycznie te daty będą zachowane, że wzrosty będziemy mieli. No, ja teraz zerknę do notatek. Oglądałem wywiad z Antonym Pompliano, który wystąpił w jednym z programów dotyczących inwestowania w amerykańskiej telewizji. No i tam muszę powiedzieć, że zszokował wszystkich tych analityków właśnie mówiąc o tym, że tutaj Bitcoin tak rośnie i że będzie rósł jeszcze i tam jeden gość mówi, no ale nie, no nie może tak rosnąć, przecież to zupełnie bez sensu. Mówi, proszę pana, 12,5 razy wyższy popyt nad dzienną produkcją. Co to znaczy? Co to znaczy? Ja mówi, no tak, ale to nie może trwać wiecznie. Ja mówi, no nie może, ale bitcoinów jest mało. No tak. Jest bardzo mało i jest coraz mniej na rynku. To jest coś, co ustawia wszystko w trochę takich ciekawych, nie mieliśmy takiego asetu, nie mieliśmy czegoś takiego, nie wiemy jak się rynek zachowa. Ja oglądałem sobie wyniki ETF-ów, bo nie ma co tu ukrywać, te ETF-y mają jednak bardzo duże znaczenie. I cały popyt przez nie. No właśnie, to mamy w tej chwili bardzo ciekawą sytuację. Po pierwsze, bardzo mocno skurczyły się zapasy bitcoinów, tych takich, które są trzymane przez ludzi, którzy chcą teraz sprzedawać. I to do tego jeszcze wrócę, ale te bitcoiny, które poszły, to było to, co poszło. I w sensie już się wyprzedało. Jest bardzo, bardzo mało takich bitcoinów do kupienia, a popyt jest niesamowity. Netto, czyli bilans wpływów i wypływów z ETF-ów jest kolejny dzień pozytywny i nie pozytywny tam na poziomie 30 milionów, 100 milionów, tylko w tej chwili na poziomie $0,5 miliarda. To jest niesamowite. Obrót na ETF-ie Grayscale'a był mniejszy po raz pierwszy niż obrót na ETF-ie BlackRocka. Mówię o obrocie. Tak, nie? Tak. Generalnie sam BlackRock ma w tej chwili już ponad $4 miliardy w swoim portfolio. $4 miliardy. Ponad $3 miliardy ma Fidelity. To są olbrzymie kwoty. Jak popatrzymy sobie na
Bitwise jeszcze dorzucimy i ARKB, które mają prawie po miliard, to zbliżamy się, można powiedzieć, do 10 miliardów. Oczywiście jest Grayscale, który nam tutaj to trochę zaburza, ale generalnie na rynek wpłynęło od początku działania ETF-ów ponad 3 miliardy 100 milionów dolarów, czyli bardzo, bardzo dużo. No i co? Mamy jedną ciekawą sytuację, o której właśnie chcę powiedzieć. Z Grayscale'a, tak, ludzie wychodzili na początku, zapisywali swoje straty, bo sprzedawali taniej niż kupili i oni tą stratę mogą zaliczyć, jeżeli po 30 dniach będą czekali z kapitałem 30 dni. Właśnie mija te 30 dni. Jestem przekonany, że oni będą wchodzili w ETF-y, te, które są nowe, które mają niższe opłaty. Więc mają stratę fiskalną i oni nie kupują po to, żeby w tym roku zrealizować zyski, no bo po to zrobili tą stratę, żeby ten rok ewentualnie dobrze zamknąć. Oni myślą o dłuższym terminie. Tutaj nie ma, to nie jest takie, to nie są gorące ręce. Tutaj pojawił się ciekawy tweet, już chcę go pokazać. O właśnie, może go pokażę. Nie pokażę go, nie mogę. Ale generalnie ciekawa sytuacja się zrobiła, bo jeden z twitterowiczów, Mitchell Hodl, napisał tweeta, w którym mówi: po raz pierwszy, znowu mamy ponad 50 000, ale teraz jest inaczej niż było ostatnio. Ostatnio, jak było 50 000, to ponad 50% tokenów było otrzymane, posiadały osoby, które kupiły właśnie Bitcoina, które mieliśmy problemy z Terrą i Luną, mieliśmy problemy z FTX-em, mieliśmy problem z Grayscale'em, tam też się pojawił, mieliśmy wzrastające oprocentowanie przez Fed robione i no po prostu było, no, nie pamiętam dokładnie daty, ale tak, jeszcze no to były czasy covidowe. Teraz 70% wszystkich bitcoinów to są osoby, które trzymają od dawna. Nie? Czyli to jest bardzo istotna różnica. Mamy ETF-y, które tworzą gigantyczną siłę popytową i mamy 9 tygodni do halvingu. Tak? Czyli to jest coś i przyjdą, spodziewamy się wszyscy obniżek stóp procentowych w Stanach. To też jest bardzo, bardzo istotne. No i słuchaj, to ciekawe. Poprzednio jak było 50 000, to na Super Bowl mieliśmy masę reklam krypto. Tak. Teraz wiesz, ile było? Wiesz czy nie? Podejrzewam, że żadnej. Żadnej. To jest, słuchaj, niesamowite. Także kurczę, no, sygnałów takich byczych jest bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, a to mogę, myślę, pokazać. Bo tu to będzie widać. Już nie slajdy, tylko ekran. Nie? Już pokazuję. Zobaczcie, tutaj widać, mam nadzieję, tego tweeta. Widzisz wykres, jak popularny jest słowo krypto i bitcoin w Google. I powiedz, czy jest popularne? Nie. Nie jest, nie? Szału nie ma. No. Szału nie ma, nie? Czyli nawet nie w ostatnim czasie. Ulica jeszcze nie zareagowała. Retail, czyli ci wszyscy zwykli ludzie, drobni inwestorzy, oni jeszcze nie wiedzą, co się dzieje. Oni nie wiedzą, wy wiecie. Wy wiecie. I to jest, jesteśmy naprawdę przed wielkim momentem. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który pytał: Łukasz, ale kurde, to już 47 tylko kosztuje. Przecież to szaleństwo kupować za 47. Ja mówię, wiesz, no, kupować. Według mnie poniżej 65 000 to jest cały czas duża okazja. To jest duża okazja jeszcze kupowania, ale mówię, ale to ja. Ty sam sobie wymyśl. No i czekam na telefon od niego. Zobaczymy. Bo już jest 50. Nie? I to jest niesamowite, że naprawdę percepcja nasza tak się zmienia. Jak Bitcoin spadał, ja się zastanawiałem, czy go kupować po te 20 parę tysięcy, czy kupować, bo to nie wiadomo,
kurczę, no tak nie? A teraz jak kosztował 39, no w ogóle bez zastanowienia, nie? I to jest, jak zmienia się percepcja, dlatego ja powtarzam, ja się nie nadaję. Ja się nie nadaję do czegoś takiego. Tak, tylko bardzo dobrze. Nie umiem sprzedawać, nie mam właśnie progu wyjścia. To jest chyba jakiś taki problem, z którym sobie mogę poradzić, bo za każdym razem tylko hodluję i później mam nadzieję, że nie zostanę z gorącym kartoflem, bo Bitcoin takim nie będzie. O nie, na pewno. Chcę tutaj jeszcze jedną rzecz pokazać. Otóż pamiętasz, mamy ten eksperyment. W czerwcu zaczęliśmy eksperyment pod tytułem wydaje 50 000. No tak. I kupuję. No to twój eksperyment. Kupuję. Zobaczmy, jakie Bitcoin. wyniki. No i zobaczcie, portfel, który powinien mieć wartość 50 000, to jest to, co muszę oddać z tego portfela. 50 000. Płacisz? Płacę tak, bo 48 000 przelałem na ten portfel, a 2000 zostawiłem na spłatę odsetek. No i w tej chwili widzicie, na jednym portfelu, na Bitcoinie zarobiłem 7 000, na Ethereum 5, na Matiku zarobiłem ponad 3, na BNB ponad 3, no Litecoin 1500 zł straty, więc to nie jest jakaś wielka inwestycja, no ale umówmy się, 65 000, czyli 15 000 zł zysku, to jest 30% od tego, co wpłaciłem. Znaczy 8 miesięcy. Tak. 7. Czyli powiedzmy 40% w skali roku, nie robiąc jakiegoś wielkiej analizy. Nie? Ja nie traduję, ja po prostu 50 000, pożyczka pod zastaw krypto i bum. No, bardzo zacna rzecz. Nie? Pozytywnie. Także Łukasz, a no właśnie, bo tutaj wracając do tematu Stanów Zjednoczonych, no tam się dużo rzeczy dzieje. I właśnie, czy tutaj się nie pojawi nam jakiś czarny łabędź, bo wiesz, my tutaj sobie siedzimy, dywagujemy, że wszystko jest okej, że kiedyś to było, bo się tam FTX-a też nikt nie przewidział. Lunę też nikt nie przewidział, tak? To my tak tutaj siedzimy sobie w ciepłych pieleszach i myślimy o tym, że już nic nas nie dotyczy, a tu się zaraz może pokazać, że coś z tą gospodarką amerykańską jednak z zadyszki może dostać, bo chyba oni mają takie zadłużenie w tym momencie, że nie są w stanie go już chyba praktycznie nigdy spłacić. To już zobacz, niby tak, a S&P, czyli Standard Poor's, ten wskaźnik giełdowy, najszerszy, zanotował rekord ATH. Rekord. Niebotyczna wartość ponad 5000 punktów. Mowa jest o 5800. To byłoby po prostu jakiś szok. Więc tam rośnie, bo to już jestem przekonany, bo dzisiaj mamy odczyty CPI, czyli wskaźnik wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych dla konsumentów. Tak. I on, jeżeli będzie poniżej tej wartości, czyli jeżeli spadnie, to prawdopodobieństwo obniżki stóp bardzo mocno rośnie, a jeżeli mamy obniżone stopy, no to wszyscy lecą na rynek i kupują, nie? Kupują, nie? Tak wiesz. No właśnie. Więc się naprawdę obniżone stopy oznacza, że skarb będzie znowu drukował pieniądze, znowu będzie kupa pieniędzy na rynku i ludzie będą coś chcieli z tym zrobić, a w tej chwili ci którzy orientują się w rynku, ci wieloryby, ci bogaci, oni już wiedzą, to dla nich są te ETF-y. No tak. To dla nich są te ETF-y. Oni nie sprzedają. Oni cały czas kupują. Kupują. Nie? Więc kiedyś rozmawiałem z takim jednym traderem i on powiedział: Łukasz, podstawa to nie wyznaczać trend, tylko podążać. Podążać za trendem. Mówi, nie kop się z koniem. Ty jesteś mały żuczek, rozpoznaj, co robią duzi i staraj się ich naśladować, bo wtedy prawdopodobieństwo straty jest naprawdę niższe. Oczywiście może zyski nie są takie duże, ale prawdopodobieństwo straty jest zdecydowanie niższe, no i można tak powiedzieć, jeśli duzi kupują, no to oni nie chcą stracić. Nie? Oni nie chcą stracić. Niż my. No, tylko tak, jak tutaj myślisz, bo Kiyosaki mówi takie rzeczy, że stawiać na Bitcoina złoto i srebro, bo dolar upadnie. Z tym, że ja tutaj mam takie właśnie spostrzeżenie, wydaje mi się tutaj trochę nielogiczne, bo według mnie Bitcoin jest ściśle powiązany z dolarem.
jeśli dolar upadnie, no to myślę, że tutaj, jeśli dolar by upadł ogólnie, tak, no bo to jest wiadomo, co to by znaczyło dla świata, no ale czy to powiązanie jakby nie zaneguje tego, że jedno albo drugie, myślę, że to razem. No właśnie, ja bym powiedział tak, jeżeli to jest moje, teraz mówię o moim patrzeniu na całą sprawę, to generalnie uważam, że Bitcoin jest jednak pewnym zabezpieczeniem wartości. I jeżeli boimy się, że coś się może zdarzyć właśnie na przykład z dolarem, no to złoto, srebro jest dobrym kierunkiem, ale w mojej ocenie Bitcoin jeszcze lepszym. To samo dotyczy Ethereum, tak? Tam też mamy, o Ethereum to zaraz może będziemy jeszcze mówili, bo tam jest bardzo dużo ciekawych newsów, ale Bitcoin jako ten nośnik wartości no wydaje się być idealnym sposobem na to, żeby właśnie uciec od ryzyka tego, że coś się stanie ze Stanami, ale powiedziałbym, że trochę mamy w tej chwili taki wyścig, kto pierwszy padnie, bo Chiny, przypomnijmy, mają po prostu gigantyczny problem. Problem Stanów Zjednoczonych to jest pikuś w porównaniu z tym, co mają w tej chwili Chiny. Chiny mają upadającą gospodarkę, mają niesamowity problem ze starzejącym się społeczeństwem, mają niesamowicie wysokie bezrobocie i do tego jeszcze problemy z juanem. Bardzo, bardzo poważne problemy z juanem, a pamiętajmy, że to, co my wiemy, to już jest przepuszczone przez filtry, przez różowe okulary i wypompowane, wyhajowane tak tylko, jak tylko się da. Tak. Więc no, jeżeli oni pozwalają na to, żeby takie informacje były widoczne na rynku, no to znaczy, że jest w mojej ocenie dużo, dużo gorzej. I no, banki starają się, czy Bank Centralny Chin teraz pojawiły się głosy, bo teraz jest w Chinach nowy rok. No i spodziewane są działania banku centralnego stymulujące rynek, czyli dodruk pieniądza i rozdawanie ludziom. No, to będzie na pewno silnie napędzało krypto, ale dla gospodarki chińskiej na pewno dobre nie jest. W Stanach znowu rok wyborczy, to tutaj za dużo zrobić nie można tam ciąć wydatków, wręcz przeciwnie, będzie raczej rozdawnictwo, a potem niech się martwią inni, no bo tutaj też ciekawa sytuacja, chociaż ja powtórzę moją prognozę, jestem ciekaw, czy się sprawdzi. Wszelkie notowania, nawet te przychylne demokratom, zaczynają jednoznacznie wskazywać, że Biden nie ma szans na to, żeby wygrać z Trumpem. Trump oczywiście dwoi się i troi, żeby wywołać zamieszanie wokół swojej osoby. No jest trochę kontrowersji wokół niego. Jest trochę kontrowersji, ale wygląda na to, że Biden nie ma szans. No i ja tu muszę powiedzieć, że teoria, która pojawiła się gdzieś tam w mojej głowie i potem jakoś się potwierdziła, przez dwóch komentatorów była przedstawiana. Bo skoro Biden nie ma szans, to demokraci wiedzą, że on nie ma szans. I teraz albo oni wiedzą, że gospodarka jest w tak złym stanie, że lepiej oddać ten zepsuty rower i niech ktoś inny się martwi, albo muszą coś zmienić. No i mają jednego kandydata. Wspomnieliśmy o tym. Mówiliśmy o tym, nie? Nie, jeszcze nie, natomiast ja myślę, że to jest coś, co się pojawi przed wakacjami jeszcze. Myślę, że faktycznie Michelle Obama wystartuje. Uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, że Michelle Obama wystartuje. Gdyby Michelle Obama wystartowała, to ona wygrywa wybory. Tutaj wydaje mi się, że wygra na pewno, choćby dlatego, że będzie postrzegana jako bardziej spokojna, stonowana i zapewniająca bezpieczeństwo, bo Trump jednak swoją agresywnością i takim działaniem, on może być skuteczny, on może być postrzegany jako ktoś skuteczny, ale z pewnością zamieszania na rynku narobi. Więc no tutaj, jeżeli Michelle Obama się zgodzi, jeżeli oni ją faktycznie zaproponują, to będzie ruch taki właśnie pokazujący, że oni chcą naprawdę wygrać. A jak tego nie zrobią, to znaczy, że jest słabo. No tylko wiesz, wszystko sprowadza się do tego, że chyba spokojniej na świecie nie będzie. O nie. I się zastanawiam teraz, czy Michelle Obama, no w sumie nie wiem, bo ciężko powiedzieć, bo nigdy nie słyszałem żadnej wypowiedzi jakiejś politycznej, ale czy... Jest bardzo popularna. Bardzo popularna wśród ludzi. Czy jest na tyle...
twarda, żeby rządzić największą gospodarką świata w czasie największych niepokojów społecznych? Śmiem twierdzić, że jest twardsza od Bidena. Chociaż nie wchodźmy w to. Natomiast faktycznie no, czy to będzie dobrze? Nie wiem. Z pewnością, no ta wypowiedź Trumpa, która teraz była, taka jedna z tych kontrowersyjnych, ja to usłyszałem w komentarzach o tym, że on nie będzie przestrzegał paragrafu 5, czyli jeżeli jakiś kraj zostanie zaatakowany przez Rosję, to Ameryka nie pójdzie im z pomocą. Nawet więcej powiedział, bo powiedział, że namawia Rosję, żeby atakowała te kraje, które nie chcą zapłacić. Tak, no i teraz słuchaj, i zacząłem, mówię, kurde, to rozbija NATO. Ale potem okazało się, że tak naprawdę on powiedział trochę coś innego. On powiedział, że Europa jest, że Stany Zjednoczone nie mogą dalej być gwarantem jedynym, jeżeli inne kraje na tym, że Stany wydają umówioną kwotę pieniędzy na zbrojenie, bo wszystkie kraje NATO się umówiły w czasach pokoju. Wyznaczono kwotę 2% PKB. 2% PKB, około 2% PKB wszystkie kraje NATO zobowiązały się do tego, żeby wydawać na zbrojenia. Wiadomo, to nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę, tak? Bo to wydajesz pieniądze, można powiedzieć, spalasz się, tak? Zapewniasz sobie bezpieczeństwo, nie rozwój, bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone wydają bardzo dużo ponad 2%, nie pamiętam w tej chwili, ale chyba 4%, tak? My 4 też wydajemy. My wydajemy prawie 4%, jesteśmy w czołówce, a Niemcy 1,4. 1,4? Tak. I to nie, że raz, tylko one chyba nigdy nie wydawały 2%. Nie? Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Czechy, to tam powiedzmy mniej ważne, ale wszystkie te kraje bogatego Zachodu, one nie wydawały pieniędzy na zbrojenie, tylko się bogaciły. I powiedziały, a to Stany wydają, to nam zagwarantują bezpieczeństwo. A teraz Trump mówi, hej, jeżeli nie wydajecie 2%, to ja was bronić nie będę. I to powiedział, jeżeli nie wydasz 2%, my was nie będziemy bronili. Tylko wiesz, takich rzeczy się nie mówi publicznie. To jest woda na młyn dla Putina i dla całej sytuacji w tym momencie. Ja powiem tobie, myślę, że Trump jest jedynym politykiem po przeciwnej stronie od Putina, którego Putin się boi. On całą resztę ma gdzieś. Jednego, kogo się boi, to Trumpa. Z 2 powodów. Po pierwsze, to jest agresywny gościu, a po drugie, trochę szalony. Jest szalony. I wiesz, to nie jest dobrze. Ja nie mówię, że to byłoby idealnie. Ja nie zgadzam się z wieloma działaniami Trumpa, ale pamiętaj, Trump nie ma być prezydentem świata. On nie ma być prezydentem Polski. On ma być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale Stany Zjednoczone niejako przyjęły taką rolę, wiesz, oczywiście. całego świata. I mówią, że my będziemy opiekowali się całym światem, mamy współpracowników, ale współpracownicy coś tak trochę nas tutaj wykiwali, bo mieli coś robić, do czego się zobowiązali, a tego nie robią. To co to za współpracownicy? No i no właśnie, to trzeba pamiętać, Stany Zjednoczone też mają swoje problemy. Też mówią, kurde, gdybyśmy wydawali mniej na zbrojenia, to może mielibyśmy silniejszą gospodarkę. Ale wydawaliśmy, bo chcieliśmy zapewnić spokój. Oczywiście można to powiedzieć, no ale dzięki temu oni mieli lepszy dostęp do rynków i oni też na tym zyskiwali. Tak, to prawda. Tak jest, ale inne kraje jechały im na plecach. Nie? Tak. Teraz Trump mówi, hej, to tak nie może być. Stany wydają w ogóle tak gigantyczne kwoty na zbrojenia, że to jest, widziałem jakąś statystykę ostatnio, to one wydają tyle, co 10 następnych krajów. Razem wziętych. Tak, no oczywiście, no bo ktoś musi, nie? Jeżeli ktoś chce być tym policjantem świata, no to musi, nie? Natomiast to, czy oni dobrze to robią, bo właśnie cały czas mamy takie pewne nieporozumienie. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy krytykują Stany Zjednoczone, to oni krytykują, bo Stany Zjednoczone nam nic nie dadzą. Dlaczego mają nam dać? Nie? Tak. Dlaczego mają nam dać? Oni walczą o swój kraj. Nie?
przyznaję, że mam takie poczucie, że to tylko Polacy są takim romantykami, którzy właśnie za wolność waszą i naszą pójdą się bić, a potem zostaną wystrychnięci. Tak? My walczyliśmy się w II wojnie światowej bardzo mocno i byliśmy wykiwani. Broniliśmy Londynu, nasi żołnierze ginęli w obronie Londynu, a rząd Wielkiej Brytanii wystawił nam rachunek za paliwo i za lotnisko. Nie? To tylko my jesteśmy takimi romantykami, że wierzymy, że jak będziemy tacy wspaniałomyślni, to się uda. Trochę teraz się to dzieje, to samo z Ukrainą. Trochę dzieje się to samo. Nie mówię, że należy tutaj wykorzystywać okazję w jakiś taki zły sposób, ale trochę takiego realnego spojrzenia trzeba mieć. No, niestety, tak jak tam ktoś znajomy wynajmuje mieszkanie i bierze w tej chwili o 100% za niską stawkę. A on mówi, ale wiesz, oni tacy są biedni. A on mówi, słuchaj, okej, ale ty masz dzieci. Pomyśl o tym, że te pieniądze, które dajesz jemu, nie dajesz swoim dzieciom. Tak jest. Tak. Dobra, może zwróćmy uwagę na komentarze. Tak, bo tutaj sobie wkręciliśmy się w tę rozmowę, a tutaj są jakieś pewnie parę pytań. No to zobaczmy. Backup ma tutaj właśnie pytanie, które chcieliśmy tutaj od razu wyjaśnić sytuację, tak? Tutaj przeczytam, może Backup pisze do nas. Dzień dobry, w ubiegłym tygodniu na kwadransie pisałem w sprawie uzyskania dostępu do konta na Kandze. Sławek i Łukasz zadeklarowali pomoc. Chciałbym zapytać, czy udało się dyskutować temat i tutaj chyba mamy już jakieś... Tak, no generalnie co do zasady musimy pamiętać, że konto bez KYC to jest konto, co do którego właściciela nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Mówię osoby. Bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli ktoś już ma konto bez KYC, to na przykład jest dodanie 2FA, bo nawet jak nie mamy dostępu do maila, to potwierdzenie przy pomocy 2FA wskazuje na to, że byliśmy właścicielami konta. Druga rzecz, którą zalecam zrobić, to jest podłączyć sobie konto metamaskowe. Można swój adres metamaskowy podłączyć do konta w Kandze i wtedy jak stracimy dostęp do tego konta, a dalej mamy dostęp do konta metamaskowego, to jesteśmy w stanie udowodnić, że to jesteśmy my. Żadnej innej możliwości potwierdzenia bycia właścicielem nie ma. Mieliśmy tutaj bardzo dużą burzę mózgów, no i generalnie nie wiem, pokazywanie dostępów do kont innych, powiązanych, czy cokolwiek innego, to są wszystko działania, które nie potwierdzają nam tego kogoś. To są możliwe do wykonania przez inną osobę trzecią. Na przykład mieliśmy taką sytuację, że ktoś mówi, pierwszy przelew na konto zasilający, no ale potem się okazało, że takich kont, na których pierwszy przelew zasilający był na przykład od kolegi, to jest bardzo dużo. I wtedy ryzykujemy tym, że ten pierwszy przelew robi nam kolega, a potem my sobie zrobimy jakieś duże środki i nasz kolega odzyska dostęp do naszego konta. Nie? Kolega mówi oczywiście w cudzysłowie, to ktokolwiek może być. Więc tutaj są to jest bardzo trudna sprawa. KYC ma swoją zaletę właśnie taką, że w razie problemów łatwo jest odzyskać konto, czy łatwiej. Natomiast w przypadku braku, no to najlepsze zabezpieczenie podłączyć swoje konto, swój adres metamaskowy do konta. Zróbmy nowy adres, jakikolwiek, nie? To nie musi być nasz adres, którego używamy. Po prostu miejmy podłączony adres, do którego mamy dostęp, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest podłączenie 2FA i w tym momencie jakby mając te dwa elementy nie ma problemu z tym, żeby odzyskać swoje konto, więc jeżeli ktoś ma konto bez KYC i chce się zabezpieczyć, 2FA, w ogóle 2FA to jest... Myślę, że w tych dzisiejszych czasach to obowiązek. Obowiązek, a druga sprawa to podłączenie tego konta metamaskowego. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej, także zachęcam do takiego zabezpieczenia swojego konta. Dobra, tutaj następne pytanie. Intense. Jak idą pracy z dodaniem łańcucha Polkadot na Kandze? Bardzo dobrze. Dobra odpowiedź. I następne pytanie od Intensa. Czy będziecie w pełnym składzie na zbliżającej się konferencji w Warszawie? Tak, będziemy w pełnym składzie, naprawdę dużym. Będziemy tam mieli duże stoisko, będzie dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmów, wystąpienia Sławka, także zapraszamy wszystkich zainteresowanych. No, impreza zapowiada się bardzo ciekawie, no, zwłaszcza, że jest organizowana przez fajną ekipę, kryptoekipę.
Tak, będziemy tutaj mocno. Mamy już plan na ten rok kolejnych konferencji. Będziemy na pewno w Paryżu, będziemy na konferencjach w Dubaju, będziemy na konferencjach w Singapurze, w Azji. W ogóle będziemy na bardzo wielu konferencjach. Tam nasz team działa bardzo, bardzo mocno, intensywnie i myślę, że projekty, które niedługo się pojawią na Cannze, pokażą naprawdę nasze powiązania z Azją. Tam jest dużo możliwości. Tam jest naprawdę bardzo dużo ciekawych projektów, które ruszają, mają rozbudowane społeczności dzięki temu, że czy oni do nas już przychodzą, my możemy wybierać te perełki i dodawać i dzięki temu no z jednej strony oni zyskują dostęp do społeczności tutaj europejskiej czy polskiej, tak mówiąc, najbliżej nam, ale dzięki temu też trzeba pamiętać, że my trochę zyskujemy, bo mamy dostęp do tamtych projektów, których naprawdę jest cała masa i są ciekawe. No, 2 ostatnie IEO pokazały, że znowu zaczyna być ten sezon na IEO, rozeszły się tokeny błyskawicznie. Na Ether w 6 minut, a tak. z minutę. No to nawet 30 sekund. Tak. Nie? Teraz zbliża się kolejne IEO i to będzie IEO NIRB. Co ciekawe, to nie jest może taki projekt stricte krypto, natomiast poznaliśmy się chyba w Berlinie, tak? I tam to jest taki serwis turystyczny. Myślę, że najlepszą osobą, która by o nim opowiedziała, jest Sławek, ale dzisiaj padło na mnie, więc mogę powiedzieć, że to jest ciekawy projekt. Oni działają, wydali swój przewodnik po lokalnych atrakcjach w Polsce. To jest, myślę, clue tego. To nie jest przewodnik turystyczny dla tych, co szukają oczywistych oczywistości, ale tych, którzy chcą trochę poczuć klimat danego miejsca w inny sposób. Wiem, że to działa w Gdańsku. Faktycznie jak przyjeżdżają do mnie znajomi, którzy w Gdańsku nie byli i ja jestem w stanie jako pasjonat Gdańska pokazać im parę miejsc, które są moim zdaniem mega atrakcyjne w Gdańsku, mega, ale w ogóle turystycznie nieznane i się bardzo z tego powodu cieszę i oni wtedy mogą poczuć klimat Gdańska, dowiedzieć się czegoś więcej. To jest naprawdę ciekawy sposób na zwiedzanie, więc taki przewodnik, on jest w wersji papierowej sprzedawany, między innymi w Empiku. To jest ciekawa sprawa. Działają, teraz mają token wypuścić, u nas robią IEO i uwaga, jest specjalny, IEO startuje jutro, tak jak zwykle gwarantowana alokacja, o godzinie 11 startuje licytacja, o 12 startuje normalna sprzedaż i ważne, wynegocjowaliśmy dodatkowy bonus dla tych, którzy uczestniczą w IEO na Cannze 30%, który zostanie rozdany po zakończeniu IEO, więc jak najbardziej może to być dla niektórych interesujące, szczególnie jeżeli ktoś się utożsamia z turystyką, aczkolwiek podkreślamy, to nie jest rekomendacja, to nie jest zachęta, tylko przekazanie informacji na temat tego projektu. My jako Kanga nigdy nie rekomendujemy żadnych projektów, które u nas są ani listowane, ani mają swoje IEO, czyli startują z emisją tokenów. To, co mówimy, to jest tylko informacja. Kolejka następnych projektów jest dosyć duża. Chyba do końca marca mamy już kalendarz zapełniony, więc no, będzie tych okazji coraz więcej. Spodziewam się naprawdę kilku rewelacyjnych perełek, no ale znowu róbmy własny research, podejmujmy samodzielnie decyzje, nie polegajmy na opinii innych. Zdecydowanie. Patryk zadaje pytanie. Przepraszam, mam ważne pytanie, a jestem w pracy. Czy kiedykolwiek pożyczki będziecie może zabezpieczać stablecoinami, jak na przykład to Omega.pl? Zabezpieczenie, pamiętajmy, pożyczka jest udzielana w OPLN-ach. No to zabezpieczanie pożyczki OPLN-ami tu się trochę mija, więc tu raczej właśnie chodzi o to, żeby mieć ten efekt tego, że mam krypto, które wierzę, że będzie rosło, potrzebuję teraz pieniędzy na zakup nowego krypto albo po prostu na rachunek chleb, to mogę zrobić sobie taką czasową wymianę i zyskać na tym, że nie sprzedałem teraz krypto, a sprzedam za pół roku i wierzę, że za pół roku będzie 2, 3, 10, 50, 100 razy więcej warte. Więc to raczej w ten sposób działają pożyczki.
Przy okazji, dodatkowa informacja, właśnie pojawia się nowy staking, nowa okazja. Ostatni staking miesięczny rozszedł się jak ciepłe bułeczki, teraz również ten staking startuje. 1 miesiąc, 11% w skali roku, wpłaty od 200 do 10 tysięcy złotych. Przypominam, to jest blokowanie swoich środków na 30 dni. Jeżeli będę przez 30 dni trzymał, to dostanę 11% w skali roku, więc blisko 1% dostanę, ale mam możliwość wycofania się w każdym momencie, z tym, że to wycofanie powoduje utratę tych pożyczek. No. Subskrypcje ruszają już teraz, można się zapisywać, bo miejsce jest ograniczone i ruszają, zamykane subskrypcje są o 12 w piątek i od tego dnia liczone jest 30 dni. Okej. Dobra, Michał dodaje nam następne pytanie. Kiedy Solana, kiedy XRP tylko gadu, a do pociąg odjeżdża? Czyli? No, ja powiem tak, faktycznie mamy w planach wszystkie te rzeczy pododawać. Mam nadzieję i tutaj liczę na to, że nasz dział IT nie dostanie teraz zawału, ale liczę na to, że wyprzedzimy dodawanie tych wszystkich tokenów, wyprzedzimy w czasie, nie będziemy w tych terminach, które podawaliśmy, tylko trochę wcześniej. Zobaczymy, jak nam się uda. Pracy jest bardzo, bardzo dużo, a jakby pomysłów, chęci, rzeczy zrobienia jest po prostu multum i co tydzień ustalając priorytety, co ma być robione, to są po prostu dantejskie sceny, gdzie osoby odpowiedzialne za różne projekty mówią, nie, ja bym chciał to, nie, to jest ważniejsze. No i my musimy tutaj znaleźć złoty środek, żeby wybrać to, co faktycznie jest najlepsze, staramy się to robić. Myślę, że ja to zawsze podkreślałem, stabilny rozwój jest lepszy niż bardzo gwałtowny, bo on zawsze się odbywa jakimś kosztem. My nie chcemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj ryzykować jakimiś wpadkami, więc robimy po prostu stabilny wzrost, dodajemy pomału, ale skutecznie wszystkie nowe funkcjonalności. No nie tak pomału, uważam, że tempo mamy całkiem niezłe. Myślę, że teraz tempo przyspieszy. Tak, zdecydowanie tak. To jest kwestia, myślę, miesiąca i będziemy mieli bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy w zasięgu ręki. Tak jest. Adrian pyta, jest przewidziany jakiś drop dla stejkujących KNG? Tak, ja mogę powiedzieć tak. Jeżeli stejkujecie KNG, to faktycznie jest przewidziany, tak jak mówiliśmy, będą zaskakujące niespodzianki, prezenty dla tych, co stejkują, ponieważ projekty się do nas z IEO zgłaszają, będziemy robili airdropy tych tokenów, ale one będą, uwaga, ograniczone dla stejkujących. Nie każdy stejkujący dostanie. Tutaj nie wiem, czy to jest już zaklepane, ale wydaje mi się, że warto mieć trochę więcej niż 10 kank na koncie. Powiedziałbym, że chyba 200 kank to jest ten próg minimum, żeby brać udział w airdropie. Będą poziomy, bo to nie będzie proporcjonalne airdrop. Nie chcemy robić go proporcjonalnego, będzie w pewien sposób jakaś stała wartość, ale będą progi, czyli jeżeli ktoś stejkuje 200 kank, to dostanie tyle samo, co ten, co stejkuje 400 kank, ale uwaga, ten, co stejkuje na przykład 1000, wartości będziemy publikowali wcześniej, będzie dostawał więcej niż ten, który ma 200 czy 400, więc będzie kilka progów dla tych, którzy mają większe, żeby jednak byli jakoś wynagrodzeni, ale ten próg podstawowy to jest 200 kank, więc jeżeli komuś brakuje kilku kank, teraz jest dobry moment na to, żeby dokupić, bo te airdropy będą w oparciu o snapshoty stanów KNG. My nie będziemy informowali o tym, kiedy ten snapshot robimy. No myślę, że w ogóle zawsze jest dobra okazja na kupienie tokena KNG, tak samo jak Bitcoina. Nagrody mile zaskakują. Myślę, że jest dobrze. Tak. Kapitan Bonzo pisze do nas, przed chwilą dostałem telefon od Ukraińca, że mam bitcoiny do odebrania na blockchainie. No ja bym się tutaj nie wybierał po to, także polecamy ogólnie nie wierzyć w takie rzeczy. No, jeżeli ktoś chce coś dać za darmo, to raczej ciężko w dzisiejszych czasach. I w takiej sytuacji, jak rozpoznać takie sytuacje, no to zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Kanga University, gdzie lekcji jest bardzo dużo o tym, jak się zachować w sieci, o bezpieczeństwie w sieci, o rodzajach oszustw. Także
Nowa lekcja właśnie weszła w tym tygodniu, także zapraszam do tego, żeby się naprawdę doedukowywać, zwłaszcza w czasach teraz, bo tego będzie coraz więcej, bo im bardziej popularność zacznie robić, cena będzie szła do góry, to się powtarza, tak? Uczulcie swoich znajomych na to, że mogą się pojawić ludzie, którzy będą oszukiwali, będą nabierali ich na to, że właśnie mają jakieś bitcoiny do odebrania, jakieś wspaniałe inwestycje. Nigdy. My jako Kangani nigdy nie dzwonimy do nikogo i tak robią wszyscy poważne firmy. One mogą się reklamować, ale ta inicjacja kontaktu powinna być zawsze z waszej strony. Jeżeli ktoś jest odwrotnie, to jednak ten telemarketing, ja wiem, że on jest skuteczny. Nam się wydaje, jak to możliwe, nie? Że on jest skuteczny. Przecież to niemożliwe, że ktoś się dał nabrać, a jak oni wykonają 1000 telefonów, to kilka osób znajdą i to wystarczy. Tak, na pewno kogoś trafią. Także jeszcze raz zwracam uwagę, edukujcie się co do bezpieczeństwa w sieci, zwłaszcza co do bezpieczeństwa na kryptowalutach, bo jak wam ktoś ukradnie te kryptowaluty, no to nie ma szans, żeby je odzyskać. No, to jest zasada blockchainu, tak? Dobra, Łukasz, tutaj wspomniałeś coś jeszcze o Ethereum, że coś tam ciekawego się dzieje. No tak, mamy naprawdę bardzo dużo dobrych informacji. Projekt się bardzo mocno rozwija. Mamy aktualizację Dankun, która przeszła przez wszystkie testnety i jest wyznaczona data na 13 marca tej aktualizacji już na mainnecie, więc dla tych, którzy są zainteresowani, czym jest Dankun, to na pewno wkrótce pojawi się lekcja na Kanga University, albo może nawet już jest, ale jeżeli nie ma, to będzie wkrótce. Natomiast dla nietechnicznych ludzi to wystarczy, że będą wiedzieli, bardzo istotna zmiana, która wpłynie radykalnie na to, jak działa sieć Ethereum i ważne jest to, że to zmniejszy radykalnie opłaty dla sieci poziomu drugiego. I no, bardzo, bardzo istotna zmiana. Ciężko mi powiedzieć, na czym ona polega, bez wchodzenia w szczegóły techniczne, ale jest po prostu istotna zmiana. Druga istotna rzecz, kolejne firmy składają wnioski o spotowe ETF-y na Ethereum. Termin deadline to jest maj. Do maja te będą zatwierdzone. Myślę, że może się okazać, że historia się powtórzy. Dla mnie to jest trochę oczywiste. W tej chwili firmy inwestycyjne zauważyły, że strumień pieniędzy jest tak olbrzymi, że zaraz zaczną się dziać cuda i Bitcoin zacznie rosnąć jakoś niebotycznie. Im też na tym nie zależy. Oni nie chcą mieć wzrostów po 100% w ciągu miesiąca, no bo to za bardzo, nie? To jest za dużo, napompowany rynek, potem jest problem, bo coś spadnie, będzie jakiś, bo oni wolą znowu bardziej stabilne, ale spokojne wzrosty, więc muszą znaleźć jakby kolejne wiaderko, którym można będzie napełniać i takim wiaderkiem kolejnym będzie spotowy ETF na Ethereum. To jest bardzo, bardzo duża zmiana. Już analityków, którzy mówią $10,000, to jest już cała masa. Mało który mówi o niższych kwotach. Nie? To tutaj ten 4-krotny wzrost jest bardzo mocno spodziewany. Nie mówię o tych wszystkich, którzy mówią, że Ethereum będzie kosztowało tyle co Bitcoin, ale no, myślę, że te 10,000, 15,000 za Ethereum w mojej ocenie prywatnie jest jak najbardziej realne w czasie tej hossy. I 2 lata temu, 3 lata temu Ethereum kosztowało 800 zł. Prawda? No ja powtarzam cały czas tą historię, jak było IEO Ethereum, to miałem możliwość kupienia za po 75 centów. Ethereum, jedna ze złych decyzji w moim życiu, to nie jest, no mnie to bardzo do tej pory martwi, ale generalnie i tak się cieszę, że... Mam znajomego, co wziął udział. I sprzedał za $1. Sprzedał z zyskiem 100% i zarobiony, był zadowolony. Przeszczęśliwy, nie? Także znam takich. Łukaszu, no to konkurs. Już jak jesteśmy na takim etapie. No właśnie, nasz nieustający konkurs. Zanim konkurs, słuchajcie, skoro jesteście z nami, to zachęcam Was do tego, żeby kliknąć w lubię to, subskrybuj, dzwoneczek, bo to pomaga nam dotrzeć w zasięgach. Oczywiście komentarz również mile widziany. Ostatnio dużo tych ciekawych komentarzy jest. Bardzo dziękujemy za nie. Rośniemy jak na drożdżach. Ja czekam na pierwszy przycisk, który przyśle nam YouTube. To jest bardzo dla nas będzie istotny skok. Mam nadzieję, że zdarzy się on szybciej niż później. Także a wy możecie nam pomóc.
Tak, oczywiście, możecie nam w tym pomóc. Konkurs. Na czym polega konkurs? Bardzo prosty. To jeżeli ktoś umie przewidywać cenę Bitcoina, wyliczać, robiąc analizę techniczną, fundamentalną i jakąkolwiek inną i potrafi tymi flamastrami tam narysować wszystkie linie trendów i tam fale Fibonacciego i tym podobne rzeczy i wie, ile Bitcoin będzie kosztował za tydzień, zapraszamy, pokaż, że jesteś najlepszy. Podaj cenę Bitcoina, która będzie za tydzień, we wtorek o godzinie 9 rano na rynku BTC do USDT na Kanze. Ta osoba, która poda najlepszą predykcję, wygrywa. Wygrywa tyle kang, ile jest 10% łapek w górę pod filmem. Tak jest. Wygrana musi mieścić się w przedziale plus minus $25. Nie wygrana, przepraszam, a predykcja. Czy błąd nie może być większy niż $25. Jeżeli błąd jest większy, to nagroda przechodzi na następny tydzień i wtedy mamy kumulację. Głosujemy pisząc komentarz #kwadrans z kangą 189 i podajemy cenę w dolarach. Jak tak napiszecie, to weźmiecie udział w konkursie. Kto jest zwycięzcą w tym tygodniu? Nie mamy zwycięzcy. Nikt nie przewidział takiego wzrostu do $50,000. No cena była BTC o 9 u nas $50,154. Niestety nikt nie był tak blisko, żeby się załapać. No i kumulacja w przyszłym tygodniu przychodzi na następny tydzień 59. Tym lepiej, tym większa zachęta dla tych, którzy potrafią tam tymi mazaczkami mazać. Do końca środy można pisać komentarz i wtedy ten komentarz bierze udział w licytacji. Oczywiście nie edytujemy komentarzy, tylko wprowadzamy jeden komentarz i podajemy swoją prognozę. No, życzę powodzenia, bo nagroda będzie zacna. No, nagroda będzie kozacka już naprawdę. No dobra, tu jeszcze mam taki komentarz. Przemek do nas pisze, czy według Was jest w porządku, że przelewam wczoraj pieniądze przez Zen na konto Kanga i do dzisiaj pieniędzy nie ma. I z Waszej strony żadnej informacji, co się stało, zero, przepraszam. Przemek, no odezwij się koniecznie na nasz support, no, rozwiążemy taką sytuację niezwłocznie. No, postaramy się pomóc. Ja mogę tylko powiedzieć, Przemku, że tak jak mówiłem wcześniej, my jako firma nie kontaktujemy się jako pierwsi z użytkownikami. Tak. Przyjęliśmy taką zasadę, że nie kontaktujemy się właśnie po to, żeby uniknąć jakichkolwiek skamów, żeby nie było tutaj żadnych problemów. Jeżeli masz problem, pisz od razu do supportu, jestem pewny, że znajdzie się rozwiązanie. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że faktycznie czasami Zen potrafi taki przelew przytrzymać 24 godziny. Zdarza się. To są naprawdę wyjątkowe sytuacje, szczególnie jeżeli to są jakieś pierwsze ruchy albo po jakiejś dłuższej nieobecności. Oni tam mają jakieś systemy pewnie sztucznych inteligencji, ona tam coś zrobiła i zanim ktoś z supportu tam u nich to klepnie, to musi minąć trochę godzin i będzie dobrze, ale napisz do supportu, postaramy się interweniować w Zen, sprawdzić, co się stało i dać odpowiednie jakieś przełożenie tej sprawie. Także tak jest, tak jak Łukasz mówi, my nie piszemy do nikogo, czy to dotyczy naszych social mediów, czy supportu, no nikt od nas się pierwszy nie odzywa, także musicie niestety się do nas pierwsi odezwać, żebyśmy mieli to formalnie tak rozwiązane. Gienek tutaj zadaje pytanie, cześć, wiadomo kiedy będzie kwadrans Kango w języku angielskim? No właśnie, Kamil, kiedy? Pracujemy nad tym, ale mam to na tapecie, także na pewno to temat nie zginie i będzie wdrożony. No, mamy czas do końca pierwszego kwartału, tak się umawialiśmy. No tak, okej. Tutaj widzę ciekawy komentarz Kamila K., który pyta się, czy jest możliwość wprowadzenia wartości na staking do waluty PLN, więc właśnie to jest, myślę, ciekawa okazja. Jeżeli ktoś ma wolne środki w PLN-ach, może kupić kryptowalutę OPLN, który jest notowany 1:1 w stosunku do złotówki i przy pomocy tego OPLN-a zasilić staking. Najprostsze możliwe rozwiązanie. Lokata moim zdaniem całkiem dobra, 11% w skali roku. Nie jest to mała kwota, warto tutaj zadziałać. Tylko trzeba się pospieszyć, no bo może się okazać, że jak teraz zaczniesz zakładać konto, to musisz przejść procedurę KYC, żeby dokonać przelewu. Myślę, że ona trwa parę godzin, ale potem trzeba zrobić przelew. Przelewy też idą zwykle następnego dnia, więc jutro powinieneś mieć już środki na swoim koncie i będziesz mógł zasilić staking, zapisać się na ten staking. To jest dobra droga. Oczywiście zachęcamy do śledzenia nas, bo te stakingi będą się pojawiały dosyć regularnie. Będą też na dłuższy okres stakingi z lepszym oprocentowaniem, czy z równie dobrym oprocentowaniem i
no warto śledzić kanał. Tak. No co jeszcze na Kandze, no to z takich ostatnich wiadomości, no to nasza fundacja kolejną zbiórkę zakończyła. No właśnie, super. Tak, wczoraj dziewczyny pojechały, oddały prezent od naszej fundacji osobie, która tego potrzebowała, no i czekamy na następne zgłoszenia. Jeżeli macie osoby, które potrzebują pomocy, niech się zgłaszają do nas, do naszej fundacji Kanga, no będziemy pomagać w miarę możliwości. Tak, ja tu podkreślę, że my szukamy osób, którym potrzebna jest rzeczywista pomoc i nie mówimy tutaj o milionach, bo nie zależy nam na jakichś spektakularnych, wielkich zbiórkach, ale raczej chcemy więcej mieć takich drobnych zbiórek, bo uważamy, że osób, które potrzebują mniejsze kwoty i one zmieniają im życie, jest bardzo dużo. Warto takim ludziom też pomagać. Czasami jest tak, że właśnie ktoś, kto jest w potrzebie, znajduje się w takiej ziemi niczyjej, bo jest za mało atrakcyjny medialnie do tego, żeby zrobić wielką zbiórkę, no a sam nie ma tyle pieniędzy, żeby kupić. No, niestety czasy mamy takie, że nie każdego stać na to, żeby tak po prostu wydać 5000 zł, tym bardziej, że najczęściej to nie jest jedyny wydatek. Nie? Dokładnie. No to jeszcze z naszych rzeczy no zapraszamy do Kanga Shop. Kanga Shop, co tak. tydzień nowe produkty, co tydzień nowe rzeczy. Byliśmy w ogóle teraz na konferencji w Krakowie, Business Idea, no to tam zobaczyliśmy dużo fajnych gadżetów, które się na pewno pojawią w sklepie. Brawo. A sama konferencja właśnie, no byliśmy na tej konferencji, bardzo ciekawe doświadczenie, wyszliśmy z naszej strefy komfortu i bańki informacyjnej, czyli wyszliśmy do innych przedsiębiorców niezwiązanych z kryptowalutami. No, myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie, tak. Bardzo dużo ciekawych kontaktów. Sławek, 3 super prelekcje, bardzo duże zainteresowanie. Też byłeś. Jak odbierasz to wydarzenie? No, muszę powiedzieć, że ciekawe. Pojawianie się na takich konferencjach nie krypto troszeczkę pozwala wyjść, tak jak powiedziałeś, z tej bańki takiej, w której my jesteśmy, gdzie jak mi ktoś mówi, tutaj zarobisz 20%, 10%, ja mówię, kurczę chłopie, co to jest? To żadna okazja, nie? A tutaj pojawiają się tego typu oferty, no i jakby zderzamy się z jakimś niedowierzaniem, z jakimś niezrozumieniem tematu, ale dzięki temu bardzo wielu osobom mogliśmy opowiedzieć o krypto. Byli też tacy, którzy nas znali. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Fajnie było tak spotkać się z wami w realu. To było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Mydełka owcze, doskonała rzecz. Tak. Taka mała kryptoreklama, ale naprawdę fajnie. Konferencja, jak dla mnie, ja byłem zdziwiony, że taka duża, bo jednak to jest lokalne przedsięwzięcie, co prawda cykliczne, no ale spodziewałem się trochę mniejszej ilości osób, a tutaj proszę, jednak dużo ciekawych wystawców, ciekawych projektów. W ogóle ludzie mieli ciekawe pomysły na biznes. Nie wiem, masz jakiś jeden, który ci utkwił? Mikser barmański. Tak, no właśnie, też chciałem powiedzieć. Widziałem, że od razu. Coś niesamowitego, ten automat do robienia drinków. Podejrzewałem, że są takie rzeczy, ale tutaj mnie urzekło to, że autor tego pomysłu wykonał prototyp w ramach swojej pracy dyplomowej. Brawo, naprawdę to jest wielki szacun za to, że coś takiego zostało zrobione. To pokazuje, że naprawdę w Polsce mamy fajnych ludzi, inteligentnych, sprytnych, którzy potrafią coś stworzyć, a ten mikser barmański naprawdę bardzo fajna rzecz, nie? Tak, 80 drinków robi. Tak. 15 sekund, tak? 15 sekund, no. Tak jest. Znaczy może nie 18, 50. Nie, ale jeden robi, jeden tak? drink robi 15 sekund. Fajna sprawa, na wesele jak znalazł. Tak jest. Łukaszu, no to z mojej strony ostatni news, który tutaj w sumie już godzina się zbliża znowu, ja nie wiem. To szybko leci. Mija strasznie. Pierwsze kwadranse mieliśmy po 15 minut i się przedłużało, teraz godzina mija jak z bicia strzelił. No to ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że nie wiem, czy na pewno to nie jest wynik tego, że nasz prezydent był ostatnio w Afryce, ale z Afryki dobiegają do nas informacje, że Etiopia jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do kopania bitcoina w tym momencie. No właśnie, dlaczego? Co jest ciekawe, no, Etiopia zabroniła handlu kryptowalutami, ale zezwoliła na kopanie bitcoina. No i chodzi o to, że prąd jest bardzo tani tam, tak? Jeżeli to popatrzymy sobie na statystyki, to jedynym miejscem na świecie, gdzie prąd jest tańszy do kopania kryptowalut, to jest Iran. No Iran z wiadomych względów odpada na dzień dzisiejszy do kopania kryptowalut dla ludzi spoza Iranu. Drugim jest Etiopia właśnie. I tam koszt 1 kW energii jest 0,6 centa. O, poniżej centa. 0,6 centa za jednego kilowattogodzinę. Dla wszystkich tych wyznawców
będę mówił, dobra, ale tym, którzy zależy na tym, żeby klimat się nie zmieniał i wierzą w to, że emisja CO2 zmniejszenie emisji CO2 może to zatrzymać, no to ta energia jest zielona. Tak, jest 92% energii w ogóle w całej Etiopii jest pozyskiwane z hydroelektrowni, co jest ciekawe. No i tutaj mamy taki dysonans znowu cywilizacyjny, że mimo tego, że energia jest bardzo tania, 92% jest z hydroelektrowni, no to blisko połowa Etiopczyków nie ma w ogóle dostępu do prądu. No właśnie. To jest trudne, a proszę bardzo, myślę, że inwestycje takie w kopalnie na pewno pomogą gospodarce etiopskiej. Ja wiem, że w tej chwili w Teksasie buduje się największa na świecie kopalnia kryptowalut. Widziałem materiały z miejsca budowy. Największa kopalnia kryptowalut na świecie, tam powstanie w Teksasie. Ale okazuje się, że Etiopia jest lepszym jednak miejscem. Oczywiście. I jeszcze, żeby było co ciekawiej, tutaj taki wisienka na torcie, że według Bloomberga 19 z 21 firm, które się zgłosiły do wydobycia BTC, to chińskie firmy. No, gońmy, możemy coś, będziemy tutaj działali. Ja uważam, że kopanie jest cały czas sexy, to jest dobre zajęcie. Jeżeli ktoś potrafi to robić i ma do tego serce, to jest to dobry kawałek chleba, tylko trzeba niestety mieć dostęp do tej taniej energii. Można to traktować jak granie w totolotka. Ustawiasz sobie taką małą maszynkę, która ci kopie. No zdarzają się przy sytuacji, że jakiś tam żeby solo tak. Kopać. Ustawiasz taką maszynkę, która ci zużywa tam prądu za 30 zł miesięcznie, tak 3 kupony w totolotka i niech sobie tam kopie, a może się trafi, tak? No w tym momencie jeszcze, do halvingu mamy jeszcze 2 miesiące, także 2 razy mniej będzie za 60 dni do wykopania. No okay. Łukaszu, co tu jeszcze mamy? Czy widzimy jakieś jeszcze... Wiesz co, minęła właśnie godzina. Tak. Myślę, że czas się kończyć. Zapraszamy na kwadrans z Kangą za tydzień, 9:30, telewizja śniadaniowa Krypto, jedyna taka w sieci, a w każdą sobotę. No comment. 19. Zapraszamy. Myślę, że niedługo was też zaskoczymy z nowymi formatami, tak ale jest. To bądźcie czujni. Dobra. Hasło na koniec? No ja niezmiennie BCK, Bitcoin ciągle królem. Uważam, że to jest dobry sposób na to, żeby zacząć swoją przygodę z krypto i zainwestować. Niedawno znajoma, która zainwestowała, to zadzwoniła do mnie i mówiła, już raz dzwoniła, pytała się, czy to prawda. Ja mówię tak, a ona mówi, to dużo wzrosło. A mówię tak, spokojnie, poczekaj chwilę. No i ona zadzwoniła i mówi, nie wierzyłam ci, a tu jednak. No i super, cieszę się, bardzo się cieszę, że mogłem jej trochę pomóc. Super, teraz czekam na was. Zobaczymy. Tak. No, z mojej strony jesteśmy na fali wznoszącej, także Kanga na fali. Kanga na fali, KNF, brawo. Także Łukasz, widzimy się na koment, widzimy się w sobotę. Dziękuję. I dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.